Wyobraź sobie, że jesteś w starożytnej Grecji, ale z jakiegoś powodu wszystko jest po włosku. Tak właśnie jest w Dolinie Świątyń na Sycylii, w mieście Agrigento. Skąd się wzięli tutaj Grecy? Co odnaleźli archeolodzy? Jak? Gdzie? Kiedy? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Gość do mnie przed chwilą: z dronem nie wejdziesz. Mówię, no dobra, to idę go zanieść do auta. Znowu mi nie pozwolili latać. A wydawało mi się, że mogę latać tam, gdzie mi się podoba, że mam drona, to mogę wszystko. No niestety tak nie jest. W zasadzie to miejsce jest doliną tylko z nazwy. Bardziej pasuje wzgórze. A świątyń śmiało można zamienić na ruin, czyli wzgórze ruin. A jest ich tutaj sporo. Między innymi ruiny Zeusa, Nie no dobra, to nie pasuje. Zostańmy przy oryginalnej nazwie. Jest tutaj m.in. świątynia Zeusa, Herkulesa lub nawet starożytna nekropolia. Ale po kolei. Pierwsza budowla, czyli świątynia Dioskurów, czyli Castora i Polluxa. Jeśli nie pamiętasz, kim oni byli, to tak w skrócie przypomnę. Dioskurzy z greckiego znaczy synowie Zeusa. Byli patronami żeglarzy i żołnierzy. Mimo iż byli bliźniakami, to mieli różnych ojców. Zeus przemienił się w łabędzia i... Grecka mitologia jest skomplikowana. A tutaj stoją sobie ruiny ich świątyni, a raczej rekonstrukcja. Starożytni Grecy budowali świątynię z lokalnego kalkarenitu, który nie jest odporny na erozję, dlatego większość obiektów popadła w ruinę lub została całkowicie zniszczona. Lokalne władze postanowiły odbudować fragment budowli. Sama Dolina Świątyń zajmuje obszar 1800 hektarów, czyli zmieściłyby się około 2182 boiska piłkarskie. Dlatego wybierając się w to miejsce, trzeba być przygotowanym na wielogodzinną wędrówkę. Bilet kosztował 12 euro plus 4 euro za parking na kilka godzin, który nie ma jednakowej ceny dla wszystkich pojazdów i jednakowej ceny za godzinę. Nie jestem pewien, co to jest, ale są trzy możliwości. Albo to jest stary akwedukt, albo rzeźba tasiemca zbrojonego, albo po prostu giganci rozsypali kamienie, bo się bawili akurat w pobliżu. Odpowiedź czwarta to telamon, czyli taka figuralna rzeźba używana jako element architektoniczny, który pełni funkcję podporową lub dekoracyjną w budynkach. To świątynia Zeusa była ich domem i miejscem pracy, można by powiedzieć. Mieli jedno zadanie: wyglądać groźnie i trzymać tę świątynię w jednym kawałku. Każdy z nich miał około 7,5 metra wysokości. Grunt to się nie przestawać uśmiechać. Natomiast sama świątynia była jedną z największych na świecie w tamtym okresie, ponieważ miała 110 metrów długości, 50 szerokości i mogła mieć 20 metrów wysokości. Mogła, ponieważ to pozostaje zagadką. Szacunki archeologów wskazują na 15 do 20 metrów. Niestety sama świątynia Zeusa nie przetrwała. W dodatku na przestrzeni lat mieszkańcy okolicy zabierali kamień na budowę innych obiektów. Natomiast to, co tutaj widać, to ołtarz z samej świątyni. Jak w ogóle starożytni Grecy się tutaj znaleźli? No przypłynęli. No bo jak inaczej? Trochę lepiej zachowała się świątynia Herkulesa lub, jak kto woli, Heraklesa. Ten obiekt za mną to jest świątynia Herkulesa. Dokładnie tego Herkulesa, tego, co sobie popylał z maczetą, z maczugą. Tak, Herkules był z Krakowa i on popylał sobie z maczetą. Trudno jednoznacznie stwierdzić, ale według archeologów jest to jedna z pierwszych świątyń, które tu powstały, bo było to w VI wieku przed naszą erą. Podobno Herkules nigdy jej nie odwiedził. Tutaj jest ołtarz ze świątyni Herkulesa. Jest 100 metrów dalej. Najlepiej z nich wszystkich zachowała się świątynia Konkordii, czyli po naszemu świątynia zgody. Zbudowana około 430 roku przed naszą erą, przetrwała niemal nieuszkodzona do naszych czasów, co jest sporym osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że jej sąsiedzi nie mieli tyle szczęścia. Ale dlaczego nazywa się Konkordia? Cóż, to dosyć zabawne, bo właściwie nie wiadomo, komu była dedykowana. Nazwa Konkordia pochodzi od rzymskiej bogini harmonii i zgody, ale to tylko późniejsze domysły, ponieważ nie zawsze od razu widać, dla kogo to zostało zbudowane, a dopiero po badaniach archeologicznych. Co to za zbiorowisko? Już mi się rozchodzić. W dolinie znajduje się również nekropolia, czyli miejsce spoczynku starożytnych mieszkańców Sycylii. Sama nazwa na to wskazuje, ponieważ z greckiego oznacza miasto umarłych. My byśmy to w Polsce nazwali cmentarz. Trudno precyzyjnie określić, ile jest tutaj dokładnie grobowców, ale wszystkie były puste. Więc gdzie podziały się te wszystkie ciała? Mogły zostać zrabowane. Grabieże takich obiektów były dosyć powszechne, a na pewno część szczątków przechwycona została przez archeologów w celu dalszych badań i można je znaleźć na przykład w muzeach. Kawałek dalej znajduje się świątynia żony Zeusa, czyli Hery. Nie była ona tylko jego żoną, ponieważ była też siostrą. Jak chcesz, to zrobię odcinek o absurdach greckiej mitologii. Wszystkie świątynie w tej dolinie zostały zbudowane około 2,5 tysiąca lat temu, jednak nie wszystkie przetrwały. Część z nich to zwykłe ruiny, lecz część zostaje regularnie restaurowana, aby mogły przetrwać kolejne 2,5 tysiąca lat. Przyjrzyjmy się tej kwestii z szerszej perspektywy. Niezależnie od tego, w jakie zakątki świata ludzkiej zawędrowała, jedno pozostaje niezmienne. Nasza skłonność do wznoszenia monumentów na część bóstw. To niezachwiany wzór, który przetrwał wieki i, jak można przypuszczać, będzie trwał jeszcze długo. Stało się jasne, że wiara jest integralną częścią ludzkiej egzystencji, bez względu na epokę czy geografię. Oddawanie hołdu bogom przez monumentalną architekturę wydaje się być nieśmiertelnym aspektem naszej natury.
Budowanie świątyń i pomników, takie jak te w Dolinie, stanowią świadectwo ludzkiego pragnienia wyrażania duchowości i religijności. Są one nie tylko ośrodkami kultu, ale również symbolami wartości, dążeń i nadziei społeczności, które je stworzyły. Chociaż w starożytnej Grecji bardziej budowano świątynie, ponieważ obawiali się gniewu boskiego. Tak było. Zrobiłem już 2700 km i dopiero pierwszy raz przed chwilą gadałem po polsku, ponieważ spotkałem grupę Polaków. Fajnie spotkać tak daleko za granicą krajana. Podobno zwiedziłem Dolinę w najlepszym okresie, czyli początek marca, ponieważ było mniej więcej 18 stopni, więc nie było za ciepło ani za zimno. Natomiast każdy woli inną pogodę. Lecz w wakacje temperatury sięgają powyżej 30 stopni, więc jeśli zdecydujesz się na taką wyprawę w okresie letnim, nie zapomnij o nakryciu głowy, kremie do opalania i dodatkowym nawodnieniu. Jednak w ogrodzie, który również znajdował się w Dolinie, jest źródło czystej wody. Pitna woda. Próbujemy? Chyba się nie zatruje, skoro jest napisane, że jest pitna. Tego mi było trzeba. Nie wziąłem sobie nic do picia, zostawiłem w samochodzie. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co było wybudowane 2,5 tysiąca lat temu, a co niedawno. Studnia i palenisko jednocześnie. Podejrzewam, że mogła to być jakaś wanna z hydromasażem, ponieważ tutaj odkręcasz wodę, tutaj sobie robiłeś ognisko, nalewałeś wody, siedziałeś i się grzałeś w tym. Nie no, żartuję oczywiście. Na pewno tak nie było. Bo skąd mieliby mieć ogień? Ta roślina nazywa się agawa. Przez wielu nazywana... Nie dodam tego. Jedną z ciekawszych rzeczy w Dolinie jest rzeźba o nazwie Upadek Ikara, która została wykonana przez pana Igora Mitoraja z dokładnymi szczegółami. Z wiadomych przyczyn nie mogę tego pokazać na tej platformie, natomiast w internecie są niecenzurowane zdjęcia. Polski akcent w greckiej Dolinie we Włoszech. Ponad 4 km wzdłuż mam do busa. Jeśli zapytasz, czy polecam to miejsce, to zdecydowanie powiem tak. Jednak jest jedna kwestia, którą muszę poruszyć. Jeśli chcesz pozwiedzać starożytne ruiny, to na przykład z Katowic do Aten jest trochę bliżej, bo jest około 2000 km. A do Agrigento na Sycylii jest 2400 km i trzeba płynąć promem, jeśli zdecydujesz się jechać samochodem. Ja aktualnie jestem w podróży dookoła świata, więc skoro i tak byłem na Sycylii, to postanowiłem tutaj podjechać. Kolejna kwestia to, czy w Grecji są jakieś starorzymskie budowle. Przekonam się o tym w następnym sezonie. Wiem, że mogę to sprawdzić w internecie, ale wolę pojechać osobiście. Ciao! Ciao, subskrybuj mój kanał. Mój kanał. Mój kanał. Mój kanał. Mój kanał. Okej, grazie. Grazie. Grazie, nie. Pada deszcz, dobra, zawijam się, to jest koniec wycieczki. Dzięki za oglądanie do końca i widzimy się w przyszłości.